Lata 80. w rajdach samochodowych to jeden z najbardziej emocjonujących okresów, jeżeli nie najbardziej emocjonujący, ponieważ to właśnie z tamtego okresu pochodzi słynna Grupa B. Niesamowicie mocne samochody, których zawieszenia jeszcze nie dawały rady. I właśnie dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia odcinka, gdzie pokażemy Audi S1 Quattro w ewolucji numer 2. To takie najbardziej potężne, najbardziej wzbudzające emocje autorajdowe dla wielu rajdowych kibiców. Zapraszam do oglądania. Epokowym przełomem w rajdach samochodowych w latach 80. był napęd na 4 koła. Dzisiaj wydaje się to naturalne, że rajdówka z napędem na 4 koła to najszybszy samochód rajdowy. Natomiast w tamtym okresie mówiło się, że napęd będzie za ciężki, auto nie będzie dostatecznie zwrotne, skrętne i że nie ma szansy wygrywać w rajdach. Audi, wprowadzając technologię grupy Volkswagena, napęd na 4 koła do rywalizacji sportowej w latach 80. od razu pokazało, że samochody z napędem na 4 koła zaczęły wygrywać rajdy po kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Samochód, który za mną stoi, czyli Audi S1 Quattro w ewolucji drugiej, to już jest ten najbardziej radykalny moment rozwoju technologii tego samochodu w grupie B. Co ciekawe, samochód jest skrócony o ponad 30 cm, jest poszerzony i w tamtych latach dysponował mocą na poziomie 500-600 koni mechanicznych. Wielkim przełomem nie była tylko moc silnika, ale również aerodynamika. To jest pierwszy samochód rajdowy, który tak mocno wykorzystywał siłę docisku. Tak jak widzimy, to skrzydło podobno przy 160 km na godzinę generowało 200 kg docisku. Samochód jest cały wyposażony w przeróżne dziury przelotowe, tak jak na przykład tutaj w lusterku. Część tych elementów, takie jak tu ten zderzak z przodu, wpływa przede wszystkim na aerodynamikę, natomiast część wlotów odpowiada za to, żeby ten samochód się chłodził. Jeżeli spojrzymy na liczby, to samochód ma dobry rozkład masy, ponieważ 55% masy przypada na przód, 45% na tył. Natomiast gdy zajrzymy do wnętrzności tego auta i spojrzymy na silnik i jego umiejscowienie względem osi, dość szybko zorientujemy się, że cała największa masa nie leży pomiędzy osiami, tylko silnik jest mocno wysunięty z przodu. A żeby wyrównać wagę i rozkład masy, inżynierowie przenieśli takie rzeczy jak akumulator czy chłodnicę skrajnie na tył. One też wystają za oś, co oznacza, że ten samochód ma niesamowicie mało masy pomiędzy osiami, a mają mocno z przodu i mocno z tyłu, co powoduje, że nie prowadzi się tak dobrze. Samochód, którym dzisiaj jeździmy, to tak naprawdę replika, która jest bardzo mocno odzorowana. Jeżeli chodzi o aspekty wizualne, jest to 1:1. Również jeżeli chodzi o konstrukcję mocowania, zawieszenia, natomiast na przykład amortyzatory Reigera to jest technologia nowoczesna. W tamtych czasach również samochód był na 16-calowych takich balonowych kołach na asfalt. W tym przypadku mamy 18-calowe koła z oponami z dzisiejszą technologią. Na dodatek mamy sekwencyjną skrzynię biegów, co oznacza, że jeździmy i tak autem, które jest technologicznie bardziej rozwinięte niż to, które ścigało się na OS-ach w 1985 roku. Fajne, bardzo fajne. Nie no, niesamowity samochód pod kątem mocy, pomimo że jest 400-430 koni, to w momencie, gdy włączymy podtrzymanie turbo, no to auto naprawdę zaczyna pracować. Jeszcze bym się chciał przejechać i zaraz Ci powiem. Pierwsze wrażenia są w ogóle takie nie z tej ziemi. Oczywiście 5-cylindrowy silnik, 2,2 litra. Samochód bardzo lekki, tona 150, mniej więcej tyle waży to auto. Natomiast te pierwsze wrażenia są takie, że auto jest takie miękkie, mięsiste, tak jakby nie rajdowe, tak jakbyśmy mieli cywilny samochód, który z zewnątrz wygląda na niesamowicie przygotowany pod kątem aerodynamicznym, ma bardzo mocny silnik
jest w nim cała legenda, ale jeżeli chodzi o prowadzenie, no to nawet podczas dogrzewania silnika już mogliśmy wyczuć podsterowność. Tor Kielce jest bardzo śliski, przede wszystkim jak jeszcze jest wilgotny, natomiast frajda jest nie z tej ziemi, no samochód jest szalony, samochód to jest taki rally sprintowy potwór. Podsterowność, potem duża nadsterowność, ten samochód tak ma bardzo dobrze ustawione napędy, więc one super działają, natomiast nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak szybko, jak dobrym trzeba być kierowcą, żeby jechać bardzo szybko pomiędzy drzewami, na przykład na rajdzie w Finlandii. Bardzo ciekawym aspektem jest skrzynia biegów. Tutaj mamy 6-biegową skrzynię sekwencyjną, która działa naprawdę bardzo dobrze, natomiast w tym samochodzie były testowane dwa rozwiązania. W pierwszej fazie była to zwykła skrzynia manualna z synchronizatorami, natomiast różniła się tym, że miała tutaj przycisk na górze gałki, który działał mechanicznie tak jak sprzęgło, dzięki czemu kierowca mógł hamować lewą nogą, nie używając sprzęgła, tylko wciskając przycisk. Gdzieś czytałem, że część kierowców używała nawet tego przycisku do bicia biegów do góry, to taki system flat shift, prawie jak skrzynia kołowa, natomiast wtedy jeszcze był to manual. Tamte samochody nie miały takiej przyczepności do opon, kierowcy tylko i wyłącznie wstawiali je w taki poślizg, żeby wyjść z tego zakrętu. Ja to rozumiem jadąc tym samochodem, ponieważ ta prędkość, którą możemy wnieść w zakręt jadąc tylko z kierownicy, ona jest tak naprawdę relatywnie niska. Walter Rell powiedział, że w tym aucie trzeba było czytać dwa zakręty do przodu. No i ja to tutaj na tym krótkim torze Kielce na śliskiej próbie zacząłem rozumieć, ponieważ tak jak wychodzimy z jednego zakrętu, raz dosłownie dodamy gazu, muśniemy go, to samochód przez 20 metrów absolutnie traci przyczepność i leci pełnym poślizgiem. W samochodzie, którym dzisiaj jeździmy, mamy hydrauliczny hamulec ręczny. Wiele osób pewnie się zdziwi, ponieważ w oryginalnym Audi S1 Quattro nie było hamulca ręcznego, dlatego kierowca musiał tak naprawdę przełamać auto przed zakrętem, wrzucić ten samochód właściwie w zakręt, ponieważ nie mógł wspierać się hamulcem ręcznym. Druga ciekawostka jest tak naprawdę imponująca, ponieważ w 1985-1986 roku Walter Rell skorzystał ze skrzyni biegów DSG, dwusprzęgłowej skrzyni biegów, takiej, którą dzisiaj znamy z motoryzacji, i wygrał ten rajd, co pokazuje, że wtedy technologia, która była badana przez grupę Volkswagena, ona dzisiaj weszła i używamy jej w normalnej motoryzacji po wielu, wielu latach, bo choćby Skoda Kodiaq, którą dzisiaj przyjechaliśmy, też ma skrzynię DSG. A ze mną jest właściciel samochodu, pan Grzegorz Olchawski, kierowca rajdowy, mecenas sportu samochodowego, przedsiębiorca i wielki pasjonat. Dzień dobry panie Grzegorzu, jeszcze raz i bardzo dziękuję za takie zaufanie, że mogę wsiąść za kierownicę pana samochodu. Jako kierowca rajdowy mógłby pan jeździć wieloma innymi autami, które są prostsze, łatwiejsze w prowadzeniu i może nawet mogło być możliwe, że uzyskiwały pan lepsze czasy. Dlaczego decyduje się pan konsekwentnie wsiadać i stawiać przed tym wyzwaniem, żeby pojechać tym autem szybowym? Tak, to dobre pytanie, bo ja w ogóle chyba sobie komplikuję niż upraszczam życie. To pewnie jest jeden z elementów, a dwa, to przecież gdybym tym prostszym samochodem, czy dajmy na to R5, musiał się z tobą ścigać, to nie miałoby sensu żadnego. Wszystko ma każdy wiek ma swoje przywileje, a więc samochód jest podobny do mojego wieku. I to jest poza tym realizacja marzeń. Ja już nie będę się ścigał, ani nie jestem tak szybkim kierowcą, ani nie zacząłem tego sportu w odpowiednim wieku, więc pewnie by to było bez sensu, a sprawia nam to też olbrzymią frajdę jeżdżenie tym autem, bo jeździmy też i dla kibiców, którzy wielokrotnie przychodzą, nie opowiadają na rajd tylko po to, żeby oglądać te stare samochody. Ja zacząłem startować sam w rajdach w 1986 roku, licencję zdobyłem w 1987, oczywiście maluchem, ale również B-grupowym, do czasu zakazania B-grupy.
i później dość długa przerwa. Jak wróciłem do startów jakieś 13 lat temu, Jeździł Pan też Fiestą R5 Tak. na przykład i w porównaniu z tym Audi odczucia, frajda. mnie osobiście znacznie większą frajdę daje jazda tym samochodem. Okej. Ja nie potrafiłem wykorzystać możliwości R5. To zupełnie wiemy, inne auto, to zupełnie inaczej działa, wręcz zaprzeczenie fizyki czasami. To daje auto mi dużo większą frajdę z jazdy. Samochód jest skrajnie mocny i skrajnie niedostosowany do tego, żeby w łatwy sposób pomóc kierowcy. Tak naprawdę kierowca musi znaleźć sposób na auto. Otóż, to jest odwrotność niż Tak, dzisiejsze samochody. dokładnie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Po całym dniu emocji za kierownicą Audi S1 Quattro mogę stwierdzić jedno. Ten samochód jest w pamięci nas wszystkich. Każdy kibic rajdowy przeżywa czasy B grupy i doskonale pamięta to auto i marzyłby, żeby się właśnie nim przejechać. Natomiast ten samochód wygrał tylko jeden rajd w Mistrzostwach Świata WRC. Przypomina mi to trochę sytuację Colina Makere, który jest jednokrotnym mistrzem świata, natomiast jest rozpoznawalny i znany na całym świecie. Bo żeby być legendą, to chyba trzeba zrobić coś niewiarygodnego, nietuzinkowego, zaprezentować całkowicie nową technologię, tak jak Audi zrobiło w przypadku tego auta. I to jest właśnie coś niesamowitego, bo to emocje, czasami cenniejsze niż wynik sportowy. Dziękuję Wam, że oglądaliście ten materiał i zapraszam na kolejny.